Siema, z tej strony. Dzisiaj muszę poprawić dwie rzeczy. To znaczy, jedną już poprawiłem, ale drugą chcę zrobić i razem z Wami. Pierwszą rzecz to już mówię, bo już drugi wyjazd miałem kamperem i na pierwszym wyjeździe był problem z światłami. Światła mijania działały z obu stron. I to było tak, z lewej i z prawej. Natomiast jak włączałem długie światła, to tutaj nie było z prawej strony. Jedna z rzeczy, którą zauważyłem, to ta, że wezmę odwrotnie kamerę chwilę. Dobra, tak mi będzie wygodnie. Z jednej strony, jaką zauważyłem, to tutaj, bo jeszcze światła postoje właśnie paliły, więc tutaj z dołu nie miałem włączonego. Druga rzecz to bezpiecznik. Tutaj fajnie sobie wszystko wyciągałem. No i czasami takie najprostsze rzeczy płatają figle. Tutaj w Peugeotie J5 jest taka skryteczka. Może tak pokażę lepiej. No i mieliśmy światła numer 3 i 4 odpowiedzialne były i ten był trefny, mimo że, on to go nawet pokaże, mimo że on był jakby, blaszka nie była strzelona, natomiast był cały opalony i prawdopodobnie światła mijania działały, ale jak się wrzucało na drogówki, było za duże napięcie i już nie przekazywał, bo wtedy bym musiał chyba szukać na 6. Ten znaczek to jest od świateł długich i 5 i 6 wtedy. No ale całe szczęście na 4 problem się rozwiązał. Także już światła długie mam. To jest raz, a dwa, to podczas jazdy zauważyłem jedną rzecz, że pedał sprzęgła mi dziwnie spada nisko. On nie wraca. Tu jest śruba zabezpieczająca wyżej. Tutaj. Więc wiadomo, że on tutaj wyżej ma nie podejść. Może to jest jakiś specjalny ogranicznik, żeby nie palić sprzęgła. Lineczkę tutaj mamy. Tutaj się nic nie robi. I postaramy się, jest opór i on zostaje. Powinien troszkę właśnie wrócić do tego i mieć ten luz roboczy z tego, co wygooglowałem. A namierzyłem go pod autem. I dobra, to przekręcimy. I to będzie prawdopodobnie ta linka tutaj od sprzęgła. Tak obstawiam. Tylko muszę to wszystko obejrzeć sobie i zobaczyć, gdzie jest ten naciąg. Naciąg jest pewnie tutaj, nie? Tak mi się wydaje. W tym miejscu pokręcimy śrubą. Zobaczymy, czy podejdzie trochę do góry. Wydaje mi się, że tak. Dobra, idziemy po klucze. 8 albo 10 pewnie tam jest. No chyba nie ma trudnej regulacji. Jedną nakrętkę się pokręci i chyba będzie ok. Na wszelki wypadek wezmę 8. 10. 12 chyba nie. Na 10 starczy. 10? Nie wiem, czy to będzie dobre, bo odbija z powrotem. Trzeba poluzować chyba tamtą jeszcze tutaj. Chyba śrubę, bo inaczej to się kręci w koło i to jest... nie ma sensu kompletnie. Dobra, idziemy. Muszę głębiej tam wejść. Dobra, mam z drugiej strony. Tutaj. Tylko to jest tak, teraz jak to się rusza, to też się wszystko rusza, więc to nie ma sensu.
odkręcać, bo to się nie da odkręcić, bo to jest wszystko na luźnym przewodzie. Pójdziemy jeszcze raz do przodu. Jeszcze raz, tylko tutaj coś poluzować, zakręcić, nie wiem. Nie no, coś tam, jedno oczko zrobiłem. Jedno oczko się nakręciło. Dobra, zajrzymy do środka. Cyk. No i gra. No, potrzebował jednego obrotu tylko, tak naprawdę. Bo ten luz jest tutaj minimalny. Tutaj jest dosłownie, o, to jest dobrze. Czyli wraca, jeszcze przydeptam, zobaczę. Dobra, testujemy. No jest minimalnie niżej, w sensie podszedł wyżej, ale nie będę go aż kręcił tak. Ja nie chcę, żeby on był na siłę podniesiony do góry. Chcę, żeby dalej tarcza sprzęgła nie ślizgała się, bo sobie jeszcze skatuje. Tak naprawdę teraz po tej regulacji, no co on potrzebował? Delikatnego jednego obrotu i wszystko się naprawiło, także właśnie lubię takie stare auta, gdzie się puknie młotkiem i to się naprawia. Nie ma elektroniki, cudów. Dobrze, fajnie. A, tu już jak jesteście, to zresztą śmieszne. Jak kupiłem auto, to mi trochę mocy brakowało. Ale to dlatego, że tu właściciel poprzedni i gąbkę i dał tego bitumata, więc musiałem sobie w podłodze zrobić lekką dziureczkę, żeby auto jechało, nie? Bo był problem, był zamulony, a teraz tak naprawdę jeszcze mógłby niżej schodzić, ale już tak zostawiam, już więcej nie musi być. Styknie. 80, 90 jazda, jest C. No i zarobiście, kolejna rzecz zrobiona. Takie krótkie dwie ustereczki, no ale pokazuje co jest, co się trafia. Na razie bez problemu autko jeździ, także jestem zadowolony. Aha, jeszcze muszę zrobić, a to może też zaraz zrobię przy jednej okazji, wsteczny, a mianowicie włącznik muszę z tyłu rozkręcić, bo prawdopodobnie jest luźny. Jak jadę, jak wrzucam, to z początku nie ma, a potem się załącza monitor dopiero po chwili. Pewnie styki, jak zawsze. Już w zeszłym roku coś tam chwilę przerabiałem temat, ale widać, że się chyba poluźniła śrubka. No, zerkniemy, zobaczymy zaraz. Żeby dostać się do świateł, na początku odkręcimy 4 kręty. Ustawię, żeby za mocno nie wkręcić. Te plastiki są stare i jak za mocno się dokręci, to pękają. Lepiej na minimum. Z wyczuciem. Dobra, tutaj jest ok. I teraz chwilę. O, dobra, tutaj. To odkręcamy i wtedy się dostaniemy do kostki. Nie lubię, bo zawsze zasyfione wszystko piachem jest, kurczę. Wali po oczach. Dobra. Tu zeszło. O, to jest ta kostka. Fuj, wali w oczy. A dzisiaj wieje strasznie. Zapowiadają jakieś potężne wiatry. Dobra, wyciągamy, zobaczymy. O co tutaj chodzi? Dobra. Wstecznie.
kolejne 2 śrubki, albo jedna. Idzie? Idzie. Ok. Kabel, który nas interesuje, to jest ten biały, jeżeli dobrze pamiętam, który się załączał. Ale tu widzę, że nie ma tak zbyt dużego luzu. No to nie wiem, żaden kabel luźny nie jest. Wszystko jest ok. No to może gdzie indziej jest przyczyna. Zaraz zobaczymy. Bo ten zielony idzie tam do góry, do góry. I do światełka. Zaraz zobaczymy, może coś zaśniedziało. Nie wiem. Trzeba pomacać trochę. To wygląda na, że jest dobrze. O, tutaj będzie lipa właśnie. Coś czuję. Idę papier wezmę ścierny i troszkę przetrzemy. Dobra, mam trochę papieru. Pomiziamy tutaj. Mam trochę rudy i to już może robić na stykach. Od środka. Dobra. Tu widzicie, wszystko się kruszy. Ja kupiłem raz ten klosz cały, ale się okazuje, że światła były pozamieniane. Czyli to niby było tu, to wszystko pomieszane. Ja bym musiał do elektryka dawać, żeby na nowo kostki robił. Co odpuściłem temat. Wróciłem do tego starego i w sumie znalazłem przyczynę tego niedziałającego wstecznego. Zablokujemy sobie kabel troszkę. Tu macie taki ładny kadr, ja idę. Jeżeli tutaj się zapali światełko, to znaczy, że jest wsteczny. Jest, działa. Dobrze. Pokażę wam w środku. Dobra. No i mamy ekranik. No to z AliExpress też kupione za cyk. Wsteczny. Pyk. O, widzicie. O, przerywa i łączy. No i właśnie o tym mówię. No to jednak nie jest zrobione. Coś nie halo jest. Gdzieś przerywa. No i dobra. No ale już częściej się załącza niż się nie załącza. Może jeszcze kwestia bezpiecznika. Może się grzać, ale dziwne, że się nie załącza, bo tutaj jest podłączony przewód. Zaraz pokażę. Dobra, ten czerwony przewód to jest od właśnie monitora, a to jest wsteczne światło. Jak załączam tylko wsteczny, to wtedy się załącza kamerka. No jak to tak będzie, to już jest ok, nie? Nie będę wymagał. Ekran jaki jest, taki jest. Najbardziej mi zależy na tym świetle czerwonym. No, bajka. Dobra, działa. Więc jak na zrobione, to trzeba to wszystko naprawić teraz. Kostkę wrzucamy. Wciskamy. O. Cyk. Jest. Siedzi. Tu. Gdzie jest ta nakrętka? Tutaj. Wali tym piachem. Następnym razem przed każdą robotą sobie wyczyszczę szczotą to.
dobrze gwint złapać. Dobrze. Montujemy z powrotem światełka. Czy to było tak i tak? Najważniejsze to było to. Okay, siedzi. Te małe. Dobra, ustawiam na jedyneczkę. O, już się kruszy. Gówno jest takie, że poukręcane wszystko, ale dobra, nieważne. Będzie? Dobra. Idę włączyć kierunki. Też nie widać, ale pali się. Jest spoko. No i zrobione. No i takie naprawy to ja lubię. Nie ma zbytnio chrzanienia się. 3 rzeczy szybciutko porobione. Oby więcej nie było. A jak będzie, to nagram. Zapraszam do odcinka wcześniejszego. Pierwszy z przeglądu pozimowego, z pierwszej wycieczki majowej. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.